Witam Państwa bardzo serdecznie i kolejny gość w naszym coraz gorętszym studio. Dziś jest nim pan Leszek Samborski, Polexit. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy może, bo my zwykle rozmawiamy o tym problemie ukraińskim w Polsce i tym razem zacznijmy może od rozbieżności co do liczby Ukraińców w Polsce. Ten problem narasta, piętrzy się, no i teraz ustalmy fakty. Po prawej stronie tacy publicyści jak pan Pogoda, jak pan Pospieszalski, jak pan Otoka Frąckiewicz, uwaga, w swojej publicystyce użyli liczby 1,5 miliona Ukraińców zarejestrowanych w Polsce. No tak, Ale co ale to to jest znaczy? 1,5 miliona tych zarejestrowanych, część z nich pracuje, około miliona, czy 700 tysięcy pracuje, część z nich to są rodziny, część z nich jest zarejestrowanych jako rezydenci. Natomiast te osoby, wydawałoby się, patrzące na sprawę w miarę obiektywnie, a nawet sceptycznie, nie biorą pod uwagę Ukraińców, którzy są tutaj nielegalnie, którzy są tutaj turystycznie, a tak naprawdę są tu na stałe i nie biorą pod uwagę tych, którym się właśnie skończyły, a to są setki tysięcy, pozwolenia czy różne kontrakty, które mieli, a nadal tu przybywają. Do niedawna jeszcze podawano, że przebywa w tych różnych formach do 4 milionów. Jakie jest pana zdanie, jaka jest pana opinia? Ile tutaj, no bo to pewne znaczenie ma, prawda? Jaka jest skala problemu ukraińskiego w Polsce? Znaczy, trudno mi powiedzieć, ilu jest Ukraińców w Polsce, bo nie mam żadnych narzędzi, żeby to zbadać, żeby to policzyć. Nawet te dane, które są podawane, no, choćby przez ZUS, to te dane są tylko połowiczne. One tylko dotyczą części osób, tych, które raz mają te dzieci i biorą te zasiłki na dzieci. Dwa, takie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, bo są takie osoby. Natomiast jest zupełnie czarna dalsza liczba tych osób, które są. Ukraińcy do Polski przyjeżdżają tak, jakby jechali, nie wiem, z Kijowa do Lwowa albo odwrotnie. Nie ma żadnych przeszkód dla tego, żeby Ukrainiec przyjechał do Polski. Polska jest również dla nich krajem tranzytowym. Przyjeżdżają i jadą dalej do Niemiec, jadą na zachód Europy, a potem znowu sobie wracają. Ja niedawno jechałem z Warszawy do Rzeszowa i muszę powiedzieć, pociągiem, który jechał do Przemyśla, i muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony ilością Ukraińców. Właściwie otaczali mnie tam, nie wiem, w 80% Ukraińcy. Y, Panie Leszku, Więc jest gorzej, bo ja leciałem do Hiszpanii na krótki wypoczynek i byłem w tej samej sytuacji, lecąc do no, Barcelony. no więc właśnie, więc no nie wiemy, ilu ich tutaj jest. Ja zakładam, że takich osób, które tutaj żyją, mieszkają, jest co najmniej 2 miliony. Że to jest taka liczba. Reszta to są różnego rodzaju, no mówię, no tacy przelotne ptaki, które tu przylatują, są. Mało tego, są tacy, którzy no zdecydowanie nie chcą się ujawniać, w sensie nie chcą mówić, kim oni są, mają w tym swoje interesy. No i jeszcze jest jedna rzecz, o czym do tej pory w ogóle w Polsce nigdy nie mówiliśmy i nie myśleliśmy. To są Ukraińcy, którzy tutaj żyją od kilku pokoleń, którzy po wojnie tutaj przyjechali, znaczy tych już jest niewielu, natomiast są ich potomkowie. I oni tutaj są i w tej chwili tworzą bardzo zorganizowaną grupę mniejszościową. Twierdzę, że niektóre z tych osób, organizacje, to jest to po prostu swego rodzaju piąta kolumna. Ja nie wiem, co się stało dzisiaj koło tak, Kozienic. Spłonął tam hotel. Rano czy w środku nocy spłonął znowuż hotel. Panie No, Leszku, ja chciałem przejść do spraw tych aktów terrorystycznych, ale chciałbym skończyć temat liczebności Ukraińców w Polsce. I stąd jeszcze muszę poruszyć jeden wątek. No bo co mówią dane ukraińskie?
Ukraińcy w swojej publicystyce, ale także w swojej propagandzie, jak ta pani Panczenko na przykład, mówią właśnie o liczbie 4 milionów. Takie same dane można uzyskać w rzadkich na ten temat wypowiedziach agentów CIA, przedstawicieli CIA, tak się mówi, agent CIA, no ale tam pracują sami agenci, więc CIA tak informuje też, ale i nasz wywiad. I do niedawna Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówiło, posługując się terminem stale przebywający w Polsce. No bo wiemy, że nie można użyć, bo ja chcę wytknąć pewien ważny problem. Bo wie pan, jest coś innego. Jak mówi się w przestrzeni publicznej, mamy w Polsce 1,5 miliona Ukraińców. I to jest liczba, która jest na pewno bardzo dużą, poważną, ale ona nie powoduje alarmu, prawda? No 1,5 miliona, no to jest tam ledwie, prawda, 5, nawet nie 5%, prawda, 3,5, 4, no to się jeszcze mieści w pewnej wyobraźni, w pewnych proporcjach. Natomiast gdy mówimy już o 4 milionach, no bo jak wyrzucić w Polsce tych, którzy przybywają tutaj na przedłużonych wizach turystycznych, przedłużonych oczywiście niemożliwe to jest, jak wyrzucić tych, którym się pokończyły kontrakty, no a jakoś tam dalej funkcjonują w naszym kraju i wręcz domagają się prawa takiego nielegalnego funkcjonowania, co jest powszechne, tak? To się słyszy z ust na wielu forach, w publikacjach ukraińskich, w polskich publikacjach. No więc czy pana zdaniem, biorąc pod uwagę także te inne źródła, no Rosjanie mówią, no ale tutaj nie mówię, nie kolportuję, bo zaraz będzie, że kolportujemy, podajemy dalej rosyjską, ruską propagandę. No ale Rosjanie też mówią jednym głosem z CIA i z Ukraińcami, że w Polsce jednak nie jest 1,5 miliona, tylko 4 miliony Ukraińców, co, no jak pan to pojmuje? No chyba ma to pewne znaczenie, ta różnica, prawda? Wtedy się to robi 10%, czy około 10%. To jest liczba już oczywiście poważna. Ja nie będę tego negował. To jest zupełnie możliwe. Zresztą, tak prawdę mówiąc, to przecież zaraz jak ta wojna wybuchła, to tutaj przyjechało kilka milionów tych Ukraińców i właściwie to ja nie wiem, przecież oni żadnych wiz nie mieli. Przecież to była granica otwarta. Hulaj dusza, piekła nie ma. Tam z Białorusinami tłukliśmy się, żeby tam jakiś nachodźca nie naszedł nas i to były drobne ilości. Natomiast tutaj przechodziły miliony. Mało tego, tutaj przeszło mnóstwo studentów z krajów afrykańskich, którzy wcześniej stali na granicy białoruskiej i oni przeszli przez Ukrainę. Nikt się ich w ogóle nie pytał, kim oni są. No, oni byli uchodźcami wojennymi. Tak zostało to potraktowane. Czy dzisiaj są jakieś wizy? Czy ktoś wydaje wizy Ukraińcom, żeby oni tutaj, no ale na jakiej zasadzie, na jakiej, jak to jest zrobione, zrealizowane? No to dlaczego nawet prawicowi, et tu brute contra me, nawet prawicowi publicyści uspokajają społeczeństwo, nie mówiąc prawdy, bo wystarczy tylko złożyć sumę poprzez mechanizm Google. Googlujcie, drodzy Państwo, i sprawdźcie sobie, ile jest zarejestrowanych w Polsce Ukraińców. Wyskoczy Wam liczba 1,5 miliona. Ok, ale potem googlujcie bardzo proszę, ilu jest niezarejestrowanych Ukraińców w Polsce, ilu przebywa z wizami turystycznymi, ilu przebywa nielegalnie, ilu przebywa czasowo przejazdem, tranzytem. Ten tranzyt może trwać latami. I wtedy wyjdzie wam suma, wtedy wyjdzie wam liczba, która była jeszcze publikowaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jeszcze w zeszłym roku, a teraz zniknęła.
I wtedy wyjdzie wam liczba, i to nie są żadne foliarstwo, żadne szurostwo, żadne czary mary. Drodzy Państwo, to jest mechanizm statystyczny. To są źródła ogólnodostępne, realne, realistyczne, gdzie wychodzi nam między 3700 a 400 ze złożenia tych różnych osób. I teraz konia z rzędem dla tego, kto mi powie, w jaki sposób możemy wygonić, deportować, tak jak chce pan prezydent, który też podaje nieuprawnienie i uważam nieuczciwie tą zaniżoną liczbę Ukraińców. I konia z rzędem dla tego, kto mi powie, jakich deportować z powrotem, żeby tutaj nie obciążali naszego systemu właściwie w każdym aspekcie. Przede wszystkim musimy zaprzestać wpuszczania Ukraińców. To jest pierwszy krok, który możemy wykonać i to jest do realizowania. Niech po prostu tutaj nie przyjeżdżają, a jeżeli, to są to już wizy wydane, legalne, takie wizy, co do których nie ma żadnych wątpliwości. I to wszystko. I nie ma co tutaj nowych Ukraińców puszczać. Część z nich będzie wyjeżdżała, bo wyjeżdżają choćby po to, żeby zawieźć pieniądze. Ja już nie chcę mówić, że to są pieniądze te, które są 800 plus czy inne, bo i takie pieniądze się wywozi dzisiaj na Ukrainę. No więc się będziemy ich powoli pozbywać. Chociaż proces jest bardzo skomplikowany, bo oni wcale nie chcą wyjeżdżać z Polski, a jeszcze bardziej nie chcą być na Ukrainie. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi no po prostu nie chce iść w kamasze. Bo niby dlaczego mają tracić życie? Za co? Za kogo? Oni już zrozumieli, że to nie jest kraj, który ma im służyć. Oni mają w tym kraju jedynie być siłą roboczą. Jeszcze jedna dopowiedź, panie Leszku, zanim przejdziemy do sprawy dziwnych wydarzeń w naszym kraju z nie wiadomo czyim udziałem i nie wiadomo czyim sprawstwem. Ja tylko chcę panu zwrócić uwagę, że poinformowaliśmy w naszych rozmowach, informowaliśmy i wcześniej, i jeszcze nie tak dawno o tym, że Zełenski wpuścił tutaj, zezwolił na wyprowadzkę z Ukrainy bardzo dużej grupie w wieku 18-22. To byli ci, którzy protestowali przeciwko temu, że on nie chce zgodzić się na jakieś tam obostrzenia antykorupcyjne, prawda, że no, ci chłopcy młodzi wyszli na ulicę, nie chcieli iść na wojnę, chcieli pokoju i chcieli z drugiej strony tego, żeby wreszcie powstrzymać tą korupcję. No to wyprowadził ich, likwidując ten problem polityczny Zełenski z Ukrainy. I tylko przez pierwszy tydzień polska prasa informowała, ile to osób do nas przypłynęło. No ale mamy te dane oficjalne z pierwszego tygodnia, podane za MSZ-em, podane też za służbami granicznymi i wyszło, że 56 tysięcy młodych ludzi, wszystkich ich podobno jest w tej chwili na Ukrainie 200 tysięcy. I z tych 200 tysięcy w pierwszym tygodniu obowiązywania tego prawa już 56 tysięcy znalazło się i zatrzymało, bo to tylko o takich chodzi, w Polsce. To są ci turyści, ciekawe, czy też uwzględnieni w opracowaniu, które cytują od pana prezydenta po pana Otokę Frąckiewicza, wszyscy na prawo. Tu możemy też się zastanowić nad jedną rzeczą, bo jeżeli Ukraińcy twierdzą, że to są 3 roczniki, prawda? 18, 19, 20, 21, chyba 4. 4 nawet, tak? No to teraz ja nie wiem, ile tam statystycznie co roku, ilu się Ukraińców młodych rodziło, ale tak zakładam, że to było co najmniej jakieś 200, 300 tysięcy. Przejmijmy 250 tysięcy razy 4, to mamy 1 000 000. Tak. No, to albo jeżeli ich jest 200 tysięcy, to znaczy, że 800 tysięcy gdzieś się rozpłynęło. Gdzie oni się podzieli? To tylko z takiego rachunku w tej chwili szybko policzyłem, to wychodzi, że ich jest znacznie więcej. Oczywiście nie wszyscy musieli przyjechać, no ale nie jest prawdą, że ich jest 200 tysięcy. Chyba, że 500 000, nie wiem, już w ogóle zginęło na tej wojnie. I niestety mamy problem do kwadratu, bo
Tylko w Polsce mają tak dobre warunki Ukraińcy, drodzy Państwo, to też trzeba w tym programie, w tej rozmowie wyraźnie powiedzieć. Tylko w Polsce mają i łatwość komunikacji, bo te języki, szczególnie zachodni Ukraińcy tak naprawdę mówią po polsku, tylko udają, że nie rozumieją czasami, ale te języki są Tak, dosyć podobne, tak czy owak, i nie mają kłopotów komunikacyjnych, takich jak w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii, dokąd też liczne grupy Ukraińców tak, tak. przemieszczają się. Po drugie, u nas mają taką łatwość otrzymania tych wszystkich socjalnych fruktów i mają za sobą propagandę. Mają za sobą propagandę. I teraz wracam do pańskiego opowiadania o tych kolejnych pokoleniach. No, ci z akcji Wisła to na przykład zasiedlili między innymi obecny rząd, bo czyimi potomkami są panowie Siemoniak, Bodnar, Kowal, prawda? No, z różnych informacji jaskółek wynika, no, że oczywiście ich korzenie są ukraińskie, no ale że to właśnie ta sfrustrowana grupa Ukraińców stoi za ich rodzinami, czy stanowi ich rodziny, która w pewnym stopniu została poskromiona w akcji Wisła. No, była to akcja realizowana przez KBW, przez polskie wojsko i polskie służby, właściwie PRL-owskie służby i Oczywiście. sowieckie we współpracy, no ale w takim oto celu, żeby upowców, faszystów wyeliminować czy rozplantować ich, a przede wszystkim ich zaplecze, bo te rodziny ukraińskie stanowiło ich zaplecze, których karmiło, przechowywało, naprawiało ich odzież i broń, Ale i oni, rozplantowano ich po różnych częściach naszego kraju. Stąd ta frustracja i stąd taki gdzieś tkwiący w nich ciągle ból i być może potrzeba rewanżu. ale ja myślę, że ci Ukraińcy, którzy wtedy w tej akcji Wisła w różnych formułach wyjechali na ziemie zachodnie czy północne Polski Ludowej, wtedy, bo to trzeba podkreślić, to oni wcale tak bardzo nie byli do tego zmuszani. Oni chętnie tam wyjechali, dlatego że gdyby oni tam nie wyjechali, to szybko zostaliby wyłuskani przez Sowietów. Oni tak chętni do tego, żeby jechać do Sowietów tam nie byli. Więc nikt im tutaj żadnej krzywdy nie zrobił. To jest w ogóle no, coś nieprawdopodobnego, żeby mówić, że im została zrobiona jakaś krzywda. Znaczy, To oni krzywda robili. została zrobiona tym upowcom. Z nimi obchodzono się bardzo radykalnie. Byli rozstrzeliwani, byli więzieni Ale, w ale co bardzo oni trudnych. robili? Ale przecież oni są. A co oni robili? No Nie, nie, przecież nie. to Okej, trzeba tylko było się jakoś bronić, no. ma pan rację, tylko no, dla porządku trzeba powiedzieć, że jednak tych upowców likwidowano. No, powiedzmy sobie to wprost. Już Natomiast, tak. natomiast pan mówi o tym zapleczu, o masowym przesiedleniu rodzin, które wspierały upowców, bo taki sens miała akcja Tak. Wisła, żeby zlikwidować w tych rejonach no, tych, którzy im pomagali. To nie tak jak Niemcy, Sowieci i zbrojne ramię PRL-u, nie tak jak Sowieci jak Niemcy wymordowali tych ludzi, tylko po prostu zostali oni przesiedleni w godne warunki. Ja znam do dziś takie rodziny, które żyją w dobrej prosperity. Jeżdżę na kajaki na Ale przykład oczywiście, do że tak. Nadarzyc, tutaj na pograniczu Wielkopolski i Zachodniopomorskiego. Tam jest wiele takich rodzin ukraińskich, które już tu się zasiedliły i wiele z nich jest bardzo patriotycznych, Ale ja ale bym, są i tacy, którzy cały czas z bólem, jak mówię, z takim poczuciem krzywdy wspominają tamte czasy i ta grupa stanowi taki trzon rewizjonistyczny tego Związku Ukraińców w Polsce, który, i tu przechodzimy do ciekawszych wątków, tylko ja jeszcze zapowiada jedną rzecz. chęć startu dużej grupy ukraińskiej w najbliższych już wyborach. Ale dobrze, ale ja bym jeszcze chciał zwrócić do tamtego wątku uwagę na jedną rzecz. Wielu tych Ukraińców, również upowców,
a może głównie oni, to są ludzie, którzy wtedy w trakcie przeprowadzki na ziemię zachodnie wstąpili do UB. Przecież to było zaplecze UB. Było mnóstwo takich Ukraińców i jeżeli byśmy poszukali w archiwach, które są dziwnie jakoś niedostępne, czy mało dostępne, to byśmy zobaczyli, ilu takich ludzi było. Albo byli jeszcze tacy ludzie, którzy byli w ogóle nie do rozszyfrowania, bo nie było wiadomo, kim oni są. I oni weszli do UB i to oni potem robili różnego rodzaju czystki w różnych rejonach zresztą Polski. Rewanżując się, mszcząc się na Polakach. Na Polakach, tak jest. No, przypomnijmy, że ojciec noblistki Olgi Tokarczuk, pochodzenia ukraińskiego, no też miał taką dziwaczną przeszłość, też współpracował ze służbami. Bardzo wielu jest takich ludzi i to no, trzeba by było robić kwerendę po różnego rodzaju dokumentach w różnych wrażliwych urzędach i byśmy znaleźli. No to wróćmy w takim razie do tego, co tu i teraz, bo znowu jadąc samochodem, słucham radia i słyszę, że w kolejnych 2 wielkopolskich miastach, dosłownie niemalże dzień po dniu, zatruto wodę. I zawsze w tych komunikatach to już któryś przypadek. Myślę, że w ostatnich 2 miesiącach było ich kilkanaście przypadków zatrucia wody w takich średnich polskich miastach. Nie za dużych, nie za małych. I no przez kilka dni tam beczkowozy wędrują po takich miasteczkach i zawsze są to bakterie coli. Czy słyszał pan o tym, żeby kogoś złapano, żeby sprawcę jakiegoś takiego zdarzenia, czy licznych ostatnio pożarów, pan mówi tutaj o jednej hali, tu w Poznaniu, z kolei z którego do państwa mówię, dosłownie parę dni temu spłonął też spory market, ciągle nie ma sprawców. Czy to są przypadkowe zdarzenia? Mamy październik, to nie jest miesiąc znany z licznych zatruć wody, podpaleń. Czy słyszał pan, czy domyśla się pan, czy to może być zorganizowana akcja, kto to robi, albo o jakimś przypadku ujęcia sprawcy? To już tak jak pan na wstępie naszej rozmowy dzisiaj powiedział, no jest choćby pani Panczenko, która wręcz w telewizji kijowskiej, państwowej telewizji, ogłosiła, że jak Polacy nie będą się ich słuchać, to muszą się spodziewać tego, że tu różnego rodzaju akty terrorystyczne będą się odbywały, będą płonęły domy, sklepy, no i płoną domy, sklepy. Nikt nie jest złapany. Jak jest złapany na czymkolwiek, to jest oczywiście ruski szpion, nawet jeżeli ma ukraiński paszport, ale na pewno został na złą drogę sprowadzony przez Rosjan. No, w tej chwili mamy historię z tym Ukraińcem, który był jednym z tych, którzy wysadzili, jak twierdzą Niemcy przynajmniej, wysadzili Nord Stream. Siedzi on na razie tam 40 dni, 47 dni w więzieniu i jest, no i teraz polskie władze, ale nie tylko władze, tylko polski świat polityki, kultury zastanawia się, czy jest godne, żeby tego człowieka oddawać w ręce Niemców, uwaga, tak, zamiast go wypuścić do Ukrainy i jeszcze go odznaczyć jakimś godnym odznaczeniem, bo to, co on zrobił, to zasługuje na odznaczenie, na pochwałę, na wyróżnienie. To ja się pytam, czy gdyby ten sam pan wysadził na przykład rurociąg Przyjaźń, który biegnie sobie przez całą Polskę, czy wtedy byśmy również mu chcieli podziękować? Czy gdyby ten pan wysadził jakiś rurociąg czy gazociąg, który z Rosji biegnie sobie na Ukrainę i Ukraińcy ochoczo z niego czerpią gaz i ropę? Czy wtedy również Ukraińcy by go chcieli odznaczyć? To są rzeczy niepojęte. No, oczywiście my mamy też już takiego tutaj prezydenta ukraińskiego, który został odznaczony Orderem Orła Białego przez naszego bywszego prezydenta.
no za co? Chyba za to, że kazał skierować rakietę na terytorium Polski i zabić dwóch Polaków. O czym pan prezydent Duda wiedział, bo sam to nam już jak skończył prezydenturę powiedział. To za to pan Zełenski został odznaczony Orderem Orła Białego. Pan Zełenski twierdzi, że Ukraińcy mają swoich bohaterów narodowych i nikt im nie będzie tych bohaterów dyktował, kto ma być tym bohaterem. A tymi bohaterami są Bandera, Szuchewicz i inni mordercy, którzy mordowali kilkaset tysięcy Polaków. To teraz mamy też kolejnego takiego bohatera ukraińskiego nagrodzić, wypuścić go i nagrodzić go jakimś orderem. To są rzeczy niedopuszczalne. I to jest odpowiedź na to, czy Ukraińcy są w Polsce i co Ukraińcy w Polsce robią. Jaki mają Ukraińcy wpływ na to, co dzieje się w naszym kraju. Bo jeżeli w mediach została nagłośniona historia tego człowieka i odezwali się funkcyjni, powiedziałbym, pochlebcy Ukrainy, no to coś jest nie w porządku. To my się musimy obawiać, bo ja nie wiem, niedaleko, kilka kilometrów od mojego domu spłonęły dwa bloki w Ząbkach koło Warszawy. No to ja... Rzeczywiście, ktoś by powiedział, pytałem się prezesa Korwina-Mikke, panie prezesie, no kto to robi? No jak to się dzieje? Czy to jakaś akcja, czy to ta wojna hybrydowa? On zwala na pożary. On zwala na pożary, szczególnie w październiku jest dużo pożarów. Tak, że jest październik, jest dużo pożarów. Mi się te kropki nie łączą. Ja absolutnie widzę tutaj to drugie dno. No i pozostaje zapytać na przykład, a gdyby Rosjanin podpalił ten Nord Stream, to o czym pan mówi? To na szubienicę. Tak, to od razu, wie pan, to od razu, ja to rozumiem, tak? No rzeczywiście jest to akt terroryzmu międzynarodowego. Trzeba powiedzieć, że to jest prywatna, oczywiście animowana przez Rosję i Niemcy, ale prywatna inicjatywa. No i tu nie ma dwóch zdań. No i gdyby nam to zrobiono, no to rzeczywiście pan tutaj słusznie stwierdził, byśmy nie tolerowali takiego aktu. No tak, ale póki co żaden Rosjanin nie został złapany, a ja powiem panu dlaczego. Dlatego, że po co Rosja miałaby atakować i w tej chwili prowadzić tego rodzaju wojnę hybrydową z Polską? Ja też nie wiem po co. Nie widzę żadnego uzasadnienia. No bo co oni tłumaczą? Jeszcze jakie jest tłumaczenie propagandowe? Że Rosji zależy na tym, żeby osłabić Polskę, tak, żeby... No dobrze, ale w związku z tymi aktami może powstać w pewnym momencie casus belli, czyli może powstać powód do wojny i Polska podjuszczana z jednej strony przez Zachód, a z drugiej strony wewnętrznie też dynamizowana ta sytuacja przez takie akty, no może spowodować, że tym chętniej da się Polaków namówić na tą wojnę. I czy interwencja polska na Ukrainie, oczywiście tragiczna dla nas, ale czy ma jakikolwiek sens dla Rosji, która chce teraz pokonać Ukrainę, uzyskać jak najlepsze pozycje, zneutralizować Ukrainę jako kraj w perspektywie przynajmniej neutralny, jeśli nie przyjazny Rosji. No a tutaj no przynajmniej jej plan zostałby znacząco wydłużony, o ile nie powstrzymany przez przyłączenie się do Polski kilku państw Zachodu i nie daj Boże Ameryki. A zatem zadajmy sobie pytanie, czy Rosjanie są idiotami? No, należałoby może propagandowo powiedzieć, że tak, ale ja uważam, że to nie są idioci i to już parę razy udowodnili. Mało tego, no przecież nasze władze oficjalnie mówią, że oni są gotowi zrobić wszystko, żeby nam zaszkodzić. No to w jaki sposób oni nam tutaj mieliby szkodzić? No, naprawdę, no trzeba wreszcie spojrzeć na mapę i zobaczyć,
jakie są granice Polski na wschodzie. Że jest granica z Ukrainą, że jest granica z Białorusią, że mamy granicę z Litwą i mamy granicę z Rosją w okręgu królewieckim, do którego Rosja wprawdzie nie ma bezpośredniego dostępu, niemniej jednak przez Bałtyk może się tam bez problemów dostać. A żeby dodać pikanterii tej sytuacji, przypomnijmy, że Białorusini wołają do nas: zacznijcie z nami rozmawiać, znormalizujmy Od stosunki. dawna to Już robią. któraś misja. A jak drony leciały rosyjskie, No umówmy się, nie czyje to wiemy były jakie, drony? ale dobra, jak te ruskie drony leciały na terytorium Polski, to skąd pierwszy telefon był? No przecież to Tak, potwierdził Białorusi, dowódca oczywiście. sił zbrojnych, generał Kukuła, który powiedział, że jedyny telefon, który odebrał, no to był właśnie z Białorusi. Jego odpowiednik Ale to był generał białoruski. fałszywy trop. To był fałszywy trop przygotowany specjalnie przez Putina i jego. No ale jednak ostrzegł i te pseudodrony przeleciały przez granicę. Ale, Czyli ale Białorusini oczywiście, już że mieli tak. informację parę godzin wcześniej, że coś tutaj do nas leci, prawda? I co zrobili lojalnie, jako nasz wróg numer 2 przynajmniej, tak? Jeśli nie numer 1, jeśli by zespolić ich z Rosją, no to jako ten nasz wróg nieprzejednany zadzwonili grzecznie do swoich Tam lecą do was tak. do takie swoich samoloty. ofiar: bardzo was przepraszamy, ale wydaje nam się, że lecą do was drony. Czy moglibyście coś z tym zrobić? No i zrobiliśmy, wysyłając naprzeciwko Tak. dronom za 1500 Znaczy, zł, w porywach $1500, wysyłając za 1,5 miliarda czy 150 milionów samoloty myśliwskie z pełnym oprzyrządowaniem. Panie Leszku, musimy już kończyć. Ja przepraszam, bo zawsze widzowie potem komentują, że ja pana w jakiś sposób źle traktuję, że za bardzo panu przerywam. To proszę jeszcze pana o tą kropkę nad i, żeby nie było tej dysproporcji między nami, jeśli takową widzimy. To znaczy, proszę Państwa, naprawdę musimy sobie zdać sprawę z tego, że to nie jest nasza wojna. My nie mamy żadnego interesu, żeby się w tą wojnę angażować, żeby tam wysyłać naszych synów, wnuków, ja już mogę i tak powiedzieć. Nie mamy w tym absolutnie żadnego interesu. Podobnie zresztą jak Rosja na dzień dzisiejszy nie ma żadnego interesu w tym, żeby atakować Polskę. Bo jakiż to ma interes? Twierdzą wszyscy, że Rosja przegrywa z Ukrainą, że Rosja już nie ma żołnierzy, chociaż ostatnio 2 miliony poborowych wystawiła, że Rosja nie ma żołnierzy, że Rosja nie ma broni, że Rosja nie ma z czego strzelać. No to po co oni mieliby nas atakować? Jeszcze mając w tyle głowy pamięć o tym, że przecież jednak jesteśmy w tym NATO, więc ktoś by się jakoś tam odezwał, bo jakiś by miał w tym również interes. Nie ma nic takiego. Mówmy naszym przywódcom, że jak chcą, to niech wysyłają swoich synów. I to jest jedyna rzecz, którą mogą zrobić. I to A wszystko. mówili to do państwa dwaj dziadkowie, bo ja też się już wnuków doczekałem, co wcale nie znaczy, że nie w wieku poborowym, bo na przykład ja od razu mówię, w przypadku wejścia wroga w granicę, stawię się gdzie trzeba jako ciągle czynny rezerwista. Leszek Samborski polexit, Piotr Barełkowski. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jeśli czy uznajecie, że nasza rozmowa miała sens, tu na dole w mediach społecznościowych jest link do Buy Coffee. Koniecznie nas wesprzyjcie, bardzo o to proszę. A jeśli oglądacie nas w sieciach kablowych, to bardzo proszę też, zostańcie z naszym kanałem.